Kolejny poranek. Witam w Puerto Calero. Co mnie tu przywiało? Przepuściłem mojego hosta w Arrecife, bo dużo ludzi mi mówiło, żeby pojechać do innych marin, bo w Arrecife jest sporo osób, którzy są tam na dłuższy czas, albo w ogóle na stałe, na cały rok. No więc jestem teraz w Puerto Calero. Wczoraj dojechałem. Złapałem jednego stopa bezpośrednio tutaj z Arrecife i co się okazało? Pani pracuje w restauracji włoskiej. Mogłem się dzięki temu za darmo piwa napić wieczorem. No i jeszcze poleciła mnie do jakiegoś swojego kolegi, żebym mógł tam rozwieść ogłoszenie. No rozwiesiłem jeszcze 2 ogłoszenia koło bankomatów. No i tak mi upłynął cały wieczór. Spałem sobie tam za tamtymi palmami. Tam za jedną taką palmą w tle. Całkiem miło się spało. Tu trafiłem na jakieś takie miejsce zupełnie poza miastem. Tam dalej jest przejście do mariny. Lecę zaraz do niej, no bo jest już rano, więc pomyślałem, że będę może raczej z rana pytał tych ludzi, bo jest po prostu więcej się kręci. Tak wygląda główny placek w Puerto Calero, tuż obok marinki. Jak widzicie, ludzie chodzą, są jachty. No ale byłem, sprawdzałem. No i powiem szczerze, że według tego, co mówili ludzie, no to podobnież niewiele osób płynie na Gran Canaria, o ile ktoś w ogóle. Więc cóż, pójdę sobie jeszcze, skoczę na kawkę. No i będę jechał dalej, bo trochę szkoda czasu. Tutaj ogłoszenia porozwieszałem. Może ktoś będzie zainteresowany. No ale dzisiaj jeszcze powiem dojechać do kolejnego portu, do którego zresztą wczoraj próbowałem się dostać. I podziałam coś tam. Mam nadzieję, że się w końcu uda. Patrzcie, taką pizzunię dostałem. Jak łapałem autostopa, zatrzymała mi się kelnerka z jednej z knajp tutaj. No i powiedziała, że mogę wpaść na kawkę i skończyło się na tym, że jeszcze mam do tej kawy pizzę gratis. Także bardzo dziękuję. A tu proszę bardzo, z tą panią tu mnie podwiozła i jeszcze miałem pizzę, także wielkie dzięki. Thank you very much, muchas gracias. Thank you too. A tak wygląda marina w Rubicon. Zobaczymy, może tu będę miał więcej szczęścia. Może nie. Może wrócę jeszcze do Arrecife, gdzie czeka na mnie przynajmniej pewne miejsce, gdzie mogę się umyć i przespać. No ale zobaczymy. Trzeba przyznać, marina w Rubiconie była już dużo większa. Jak tylko tam dojechałem, zacząłem od razu pytać, może ktoś zna kogoś, kto by płynął na Gran Canaria. Niestety, zbyt wiele kapitanów nie płynęło, ale udało mi się stworzyć pierwsze kontakty, które później bardzo mi się przydały. Po kilku godzinach zagadywania kapitanów stwierdziłem, że już może dość i zacząłem szukać miejsca, które wcześniej znalazłem na mapie, żeby rozbić namiot. Okazało się, że mapy były nieaktualne, w tym momencie jest to teren ogrodzony i tam coś budują. No i cóż, skończyło się tak, że poszedłem na plażę. Przynajmniej miałem blisko do wody, żeby się rano w niej wykąpać. Całkiem ładnie jest tu wieczorową porą, nie? Fajna sadzaweczka, podświetlone wszystko. A zaraz przejdę, pokażę po drugiej stronie, jak tu są fajnie podświetlone te wszystkie mostki. Nie tylko mostki, ale też jak się tam dalej świecą knajpki i nabrzeże. Uroczo. Słuchajcie, dzień też można zacząć i tak. Tutaj właśnie jestem w oceanie. Jest godzina 8:15, 8:30. Tutaj obudziłem się, budzik miał być na 7:30 co prawda, później zmieniłem sobie na 8, a tak o godzinie za 15:08 zaczęli się schodzić na plaży ludzie powoli. W sumie nie ma co się dziwić, bo jest już jasno. Tam jak widzicie jest piękny wschód słońca za tym wzgórzem, a ja tutaj jestem sobie w oceanie. Stwierdziłem, że z rana w sumie dobrze mi zrobi. Woda jest ciepła, jest przyjemnie.
Tam sobie jacyś ludzie ćwiczą. Są pierwsi spacerowicze. Z psem jeszcze na razie nikogo nie widziałem. Co ciekawe. Łódeczki. Oj. No i taka piękna atmosfera wschodzącego słońca. Warunki na plaży nie były idealne. Z jednej strony plaża była oświetlona przez neony, więc trzeba było zainstalować się w takim miejscu, żeby nie świeciło mi po oczach. W oddali znajdowało się nagromadzenie barów i dyskotek, także do około godziny 3-4 w nocy grała muzyka, która, no nie powiem, przeszkadzała trochę w zaśnięciu. Mimo wszystko mój prowizoryczny obóz z plecaka, karimaty i śpiwora dawał radę i jakoś dawało się wyspać. Po kilku dniach byłem na tyle wykończony, że postanowiłem wrócić do Arrecife, do mojego wcześniejszego gospodarza, zregenerować trochę siły i zobaczyć imprezy, jakie akurat w Arrecife z okazji Dni Miasta się odbywały. No powiem wam, że w ciągu dnia to było zupełnie pusto. A teraz jest trochę jednak więcej ludzi. Coraz lepsza. To dobrze, że te filmy nie są dla dzieci, więc nie ma problemu. A tam jak się przyjrzycie, zobaczycie tablicę ogłoszeń. Jedno zajebiste ogłoszenie tam. No my chodź.
Pero nos vamos para ahora, Playa Osa, dale. Jak widzieliście, imprezy się udały, a ja po całym zamieszaniu wróciłem do Rubikonu. Powrót nie był prosty, bo jak tylko złapałem stopa, to podwieziono mnie do jakiejś malutkiej turystycznej miejscowości, gdzie za cholerę nawet nie dało się nigdzie przespać, więc skończyło się tak, że szedłem przez noc po jakimś trakcie dla turystów 20 km z plecakiem. Było wyjątkowo ciężko, ale dało radę. Dotarłem do jakiejś głównej drogi i stamtąd znowu złapałem stopa, żeby dotrzeć do Rubikonu. O, słuchajcie, doszedłem na plażę Papagayo. Taka plaża, która często występuje na pocztówkach. Chciałem zobaczyć, czy rzeczywiście jest jakaś fajna, ładna. No, nachodziłem się sporo. No i sami ocencie, czy było warto. Szedłem z 4 km z plecakiem. No ale ładnie jest, odpocznę sobie i będę spadał. No i się oczywiście wykąpię w oceanie. Tym razem zagadywanie kapitanów było już dużo prostsze, z tego względu, że znałem już tam kilka osób. Poznałem po drodze załogi 2 różnych francuskich jachtów. Tu też chciałem od razu pozdrowić Caroline, która mi podesłała kilka zdjęć, które mogę wykorzystać w tym filmie. No, ci ludzie trochę mi ułatwili życie. Między innymi mogłem się w normalnych warunkach umyć. Poznałem też swojego współlokatora z plaży. Pochodził z Niemiec, stamtąd też przyjechał rowerem do północnych Włoch. Tam wykupił sobie tani lot na Wyspy Kanaryjskie, przyleciał, spał na plaży, za dnia zwiedzał. Poznawałem coraz więcej i więcej kapitanów, robiłem sobie coraz więcej kontaktów. Jeden kapitan chciał ze mną pójść na piwo, no to poszliśmy. Drugi, jak pogadał ze mną, posłuchał o moim podróżowaniu, stwierdził, że wycieczka jest świetna, wcisnął mi banknot w rękę i sobie poszedł. Później jak zerknąłem ten banknot, okazało się, że wcisnął mi 50 euro, co naprawdę przydało się później, żeby przeprawić się z Grand Canarii na Teneryfę. No i poznałem jeszcze innych jachtostopowiczów. Pokazali mi dużo lepsze miejsce do spania, tak że w kolejnych dniach mogłem już sobie rozbić namiot, zostawić w takim małym zagajniku niedaleko mariny, co dosyć ułatwiło mi życie. Wpadłem też do najpopularniejszego baru wśród kapitanów na Lanzarote. Właściciel był na tyle sympatyczny, że nie tylko oprowadził mnie po swoim barze, ale jeszcze pozwolił przykleić moje ogłoszenie na ścianę z ogłoszeniami, która u niego w barze była. Słuchajcie, trafiłem do takiego naprawdę świetnego miejsca. Tutaj bar nazywa się The One. Dlaczego jest taki wyjątkowy? No, jest wyjątkowy dlatego, że jest to, z tego jak zrozumiałem, naprawdę kultowe miejsce. The One dlatego, że został wybrany wielokrotnie jako jeden z najlepszych barów. Jak widzicie, czym się właściciel bardzo lubi chwalić. Bar wygląda w taki sposób. No jest wystrój pełen takich wspomnień o innych żeglarzach. Natomiast muszę powiedzieć, że naprawdę atmosfera jest bardzo fajna. A propos wystroju. Tutaj jak widzicie jest moje ogłoszenie. A sam bar w środku to nie tylko zdjęcia, nie tylko fotografie, też najróżniejsze flagi. Proszę bardzo, mamy też i mapę świata. Tutaj taki kącik, gdzie można sobie zjeść coś naprawdę dobrego. Tutaj jadłem spaghetti bolognese, było naprawdę wyśmienite. Tu proszę poczet nie tylko współczesnych, ale też historycznych podróżników. Można sobie usiąść, odpocząć z widokiem właśnie na port, tam w dali, na jachty, rozkoszować się. No, nie zobaczycie, ale gwiaździstym niebem. Także naprawdę fajnie, że mogłem być w takim miejscu. Bardzo się cieszę. Patrzcie tutaj, jakie udało mi się znaleźć piękny. O, tutaj słyszeliście moją koleżankę, która właśnie pokazała mi ten punkcik. No więc tutaj będziemy sobie spożywać piwko. Tam jest zachód słońca. To jakiś stary budyneczek, ale ten tutaj zachodzik z widokiem na wzburzony ocean i czerwoniutkie klify jest naprawdę super. No to cóż, ja się skończę gadać pierdoły i zabieram się za rzeczy poważne.
jako dobry znak. Traktujmy tą piękną tęczę, która tu się ukazała na całym niebie. No można powiedzieć, że na końcu tej tęczy jest tam gdzieś mój skarb, czyli ta łódka, która mnie zawiezie na Gran Canaria. Mam przynajmniej taką nadzieję. Podobnież jak jest tęcza na niebie, to się Bóg do ciebie uśmiecha. Takie kiedyś usłyszałem stwierdzenie. No mam nadzieję, że się uśmiecha. Jak słyszeliście, no już miałem naprawdę dosyć. Warunki spartańskie, postępów brak. Zaczynała uderzać rutyna dnia codziennego, codzienne popołudniowe rozmowy z kapitanami, ciągle te same twarze. Nikt nie informuje mnie o tym, że płynie gdzieś dalej, a jeśli płynie, to albo ma pełną łódkę, albo się nie boi wziąć ze względu na barierę językową. Ale jak wyglądały moje poranki? Otóż, po tym jak już zebrałem się, wygramoliłem z namiotu, spakowałem swoje rzeczy, to zawsze szedłem do biblioteki. W bibliotece, wiadomo, był internet. Można było sobie podładować baterię, pomontować trochę filmy. Lubiłem sobie czasem posrywać po internecie, a przy okazji trafiłem na różnego rodzaju fora dla żeglarzy. Trafiłem na miejsca, gdzie kapitanowie też zamieszczali swoje ogłoszenia. Od niechcenia napisałem do jednego, który twierdził, że kręci się gdzieś tam po Atlantyku, niedawno wypłynął z Gibraltaru. Po 3 dniach odpisał mi: a wiesz co, słuchaj, bo ja akurat jestem na Lanzarote i będę potrzebował dodatkowych ludzi do załogi, więc jak chcesz, to możesz dołączyć. No, na początku nie dowierzałem w swoje szczęście, znalazłem, cudem po cudem, ale jacht. I to gdzie? W bibliotece. Facet powiedział mi, że mogę z nim płynąć. Wszystko się da. O tym, jak wyglądał mój rejs z Lanzarote na Gran Canaria i jak było na całej Gran Canarii, opowiem już w następnym odcinku. A na razie żegnam się z wami, a ze mną pozostają myśli i wspomnienia z tej pięknej Lanzarote, wyspy suchej, kamienistej, księżycowej, gdzie naprawdę było ciężko, ale dało radę. Trzymajcie się. Hej, hej.